toksycznego człowieka w swoim otoczeniu da się znieść? Da się. Tylko po co? Teraz jestem w trakcie gadania o depresji, więc głównie do tego nawiązuję, kiedy zadaję to pytanie retoryczne. Uważam, że żeby wyleczyć depresję skutecznie, trzeba się toksyków ze swojego otoczenia pozbyć. I powiem Wam o takim małym, drobnym przykładzie. Zaczęłyśmy z Kingą kręcić parodie. Kręciłyśmy je we dwie. Czasami to ja grałam postać toksyczną, czasami Kinga. Ja zagrałam króciutką scenkę, w której byłam zazdrosną koleżanką. Kinga w innym filmiku zagrała słodką blondyneczkę w króliczych uszach ze słodciutkim makijażykiem, kogoś w stylu profesor Umbridge z Harry'ego Pottera. Grała osobę typu ofiara na biednego misia. I dzień po tym, jak kręciłyśmy ten film, ja miałam napady lękowe. Natomiast w nocy po tym, jak kręciłyśmy film, gdzie ja byłam wredną koleżaneczką, Kinga miała koszmary, w których mi odwala i robię się wredna, straszna i nie wiadomo, o co mi chodzi. Ogólnie ze złym samopoczuciem borykałyśmy się mniej więcej 2-3 dni po nagraniu tych filmów. Gdzie naprawdę, ja wredną koleżaneczką wobec Kingi byłam 10 minut, bo tyle czasu kręciłyśmy ten film. Mi Kinga prała mózg przez jakieś 3 godziny. Prała go według określonego scenariusza. Dokładnie wiedziałyśmy, co ona odgrywa, ponieważ odgrywałyśmy coś, co się naprawdę wydarzyło. Tylko że inna osoba to zrobiła. Więc poza tym to były nasze filmy. My miałyśmy absolutne podstawy do tego, żeby mieć do tego całkowity dystans. A mimo wszystko samo to, że osoba, której ufamy, którą lubimy, z którą czujemy się dobrze, wystąpiła w roli oprawcy psychicznego, jakiegoś wroga, świra, agresora, sprawiło, że my kompletnie straciłyśmy poczucie komfortu. Odpaliły nam się stare lęki. Tak jak ja już jestem po psychoterapii, ciężko jest mi wyprowadzić z równowagi. Ja raczej przychodzę do porządku dziennego nad tym, że komuś odwaliło. Z mojego życia ludzie znikają, się pojawiają i znikają, i pojawiają się kolejni. Jakby już przyjęłam, że to jest płynne. To mimo wszystko takie nawet zagrane, toksyczne zachowania, których ja kiedyś byłam ofiarą, budzą we mnie dziecko. Małe, przerażone dziecko we mgle. To jeśli moja kochana Kinga, grając złego misia królisia, powala mnie z nóg, budzi moje lęki, sprawia, że ja muszę 3 dni przesiedzieć w pokoju sama i naprawdę się borykać z atakami lękowymi, to jak działa prawdziwy toksyk? 100 razy bardziej. Może 1000 razy bardziej, więc takiego prawdziwego toksyka to już naprawdę się trzeba pozbyć. My dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszego emocjonalnego komfortu i bezpieczeństwa, dla dobra naszych terapii, dla dobra naszego życia postanowiłyśmy, że nie będziemy więcej kręcić filmów razem. Ewentualnie będziemy kręciły filmy, w których będziemy razem występować. To będą toksyczne parodie, ale nie będziemy
odgrywały agresji wobec siebie. Bo to jest dla nas niedobre, bo to jest dla nas szkodliwe i ryzykowne. I słuchajcie, tu chodzi o coś, co nas strasznie bawi. My bardzo lubimy kręcić te filmy, mamy przy tym kupę zabawy. Kiedy ja gram toksyka, a Kinga sobie po prostu siedzi i się patrzy, tak? Jak na przykład gram Profesor Stresor, to z tego jest tylko beka i są śmiechy. Ale kiedy gramy wobec siebie, no to wyszło kilka dni bardzo ciężkich. Mimo że my i tak się dużo śmiałyśmy przy kręceniu tych filmów, w których jedna z nas gra toksyczną osobę. Była kupa śmiechu, a jednak były lęki. Bo to są mechanizmy, lęk jest mechanizmem automatycznym. To nie jest coś, co sobie można zracjonalizować, włączyć, wyłączyć. To jest coś, co nas pokonuje. To jest coś, co jest wyzwalane od tak. Nie wiadomo z czego. Znaczy wiadomo z czego, ale jakby przyczyna nie musi być współmierna do skutku. Przyczyna może być absurdalna. Przyczyna może być w ogóle abstrakcyjna. Ale jeśli zostaliśmy wychowani w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie były toksyczne zachowania, to sam pozór takich toksycznych zachowań już jest dla nas triggerem, jest czynnikiem, który wyzwala w nas lęk. Jasne, że fajnie się wyzbywać lęku, pracować nad swoim lękiem, ale może niekoniecznie przez pełne zanurzenie. Ja tak się uporałam z swoimi relacjami z toksykami, że ja się zanurzyłam wielokrotnie w bardzo złe relacje, ale ja generalnie jestem człowiekiem, który się uczy przez 100% doświadczenia. Ja kocham w ogóle doświadczać na sobie i to jest jakby mój problem. I to jest swego rodzaju problem, że ja się uczę na błędach swoich, a nie innych ludzi i wcale tego nie polecam. Więc nie ma co się katować i pozbywać lęków, zwalczać swoich lęków poprzez pełne zanurzenie w lęku. Jeśli ktoś wyzwala twój dyskomfort, jeśli ktoś kojarzy ci się z twoim toksycznym rodzicem, to nie wystawiaj się na ciągłą ekspozycję. Daj sobie spokój. Po prostu. Szczególnie jeśli leczysz depresję i nerwicę. Nie narażaj się, bo się nie wyleczysz. Pamiętaj, że twoim najważniejszym obowiązkiem dla ciebie jesteś ty. Sobie jesteś winny dobre traktowanie, sobie jesteś winny bycie wobec ciebie w porządku. Przede wszystkim ty sobie. I jeśli ktoś cię toksycznie podtruwa, to ty nie masz obowiązku przejmować się tym, jak on się poczuje, jeśli ty się go ze swojego otoczenia pozbędziesz. Bo on się nie przejmuje tym, jak ty się czujesz. No, ewentualnie interesuje go, żebyś się czuł źle. Więc pamiętaj, myślenie o sobie, mnóstwo osób ci to powie, nasza kultura ci to powie, myślenie o sobie to jest egoizm. Nie jest. Tak mówią ci egoiści i egocentrycy, którzy chcą, żebyś zajmował się nimi, a nie sobą.